bezpieczeństwa aplikacji www, kontrola dostępu do funkcji i danych, zadanie, podatność typu Insecure Direct Object Reference. Mówimy często indoor. Posiadasz dostęp do aplikacji www udostępniającej pliki zelegowanemu użytkownikowi, która dostępna jest pod adresem http 99041. Odpowiedź do zadania znajduje się w pliku secret.txt, jednakże dostęp do tego pliku jest zablokowany. Wykorzystaj podatność typu Insecure Direct Object Reference, doprowadź do wczytania pliku secret.txt. Tu mamy dane logowania do naszego panelu. Co to jest za podatność IDOR, czyli Insecure Direct Object Reference? Zazwyczaj, gdy mamy web aplikację, to po stronie web aplikacji możemy zarządzać kontrolą danych, czyli możemy sprawdzać, kto ma dostęp do jakich zbiorów danych, do jakich obiektów, jakich plików, kto ma, kto nie ma. Możemy decydować o kontroli dostępu właśnie do tych obiektów. To robi web aplikacja. Pytanie jest, czy w pewnym momencie web aplikacja jednak nie odwołuje się bezpośrednio do obiektów, które znajdują się po stronie serwera, czyli bezpośrednio do katalogów i tam ulokowanych obiektów, plików, różnych multimedialnych zbiorów, do których może się odwołać bezpośrednio web aplikacja. I wtedy web aplikacja już nie ma nad tym kontrolę. I to jest właśnie atak, podatność w rzeczywistości Insecure Direct Object References. Tak nie powinno się tworzyć web aplikacji. Ta kontrola powinna być zorganizowana inaczej. Na tym polega ta podatność. Zobaczmy w naszym zadaniu. W naszym zadaniu widzimy, że jest plik secret.txt, do którego będziemy mieć dostęp po zalogowaniu i zobaczymy, do którego mamy nie mieć dostępu. Uruchamiamy okno w trybie prywatnym. Mamy tutaj, wpisujemy sobie nasze dane. Pamiętamy, jest to dane admin i jako password cyberskiller. Takie mieliśmy podane w zadaniu. I po zalogowaniu widzimy, że mamy dostęp do różnych obiektów. Mamy różne obiekty typu txt, mamy też secret.txt. Po prawej stronie mamy download file. No dobrze, to zobaczmy sobie pierwszy plik. Gdy naciśniemy download file, naciśniemy i widzimy, mamy flagę. Może to o to chodzi, prawda, bo to jest nasza flaga. Skopiujmy ją i wklejmy do naszych odpowiedzi. To też wygląda jak nasza flaga, a niestety nie. Encrypt answer, czyli to nie jest ta flaga, bo pamiętamy, że nasza flaga znajduje się w obiekcie typu konkretnie secret.txt. No to w takim razie pobierzmy ten plik download file i co widzimy? Unauthorized access 401 błąd. To widzimy sobie tutaj, jak mamy strukturę naszego URL-a, to widzimy, że mamy adres 99041, następnie mamy stronę download.php i mamy parametr file. Ten parametr file przyjmuje w tym przypadku wartość secret.txt. W momencie, gdy chcemy odwołać się do właśnie tego obiektu secret.txt, to web aplikacja mówi, że nie mamy do niego dostępu. Prawda? Czyli nie możemy go wyświetlić. Zobaczmy, jak wygląda w przypadku innych plików. W momencie, gdy wyświetlimy sobie download file, ten przycisk, po lewej stronie co widzimy? Znowu 99041, mamy taką samą strukturę. Download.php, parametr file i mamy bezpośrednie odwołanie się do tego pliku. Gdy klikniemy, web aplikacja przeprowadza kontrolę dostępu, mamy dostęp do niego, tego obiektu i otrzymujemy flagę. Ale gdzie tu jest błąd? Jeżeli widzimy sobie teraz nasz URL, to nasz URL odwołuje się bezpośrednio do obiektu znajdującego się na serwerze, na stronie. Widzimy tutaj, mamy 99041 adres strony, następnie mamy nazwę katalogu i odwołanie widać bezpośrednio do tego naszego pliku 0727.txt. Jeżeli zamienimy go na nasz secret.txt, czyli w rzeczywistości w tym momencie ominiemy web aplikację, czyli ominiemy web aplikację, która dokonała kontroli dostępu, sprawdzi, czym mamy dostęp i wyświetlała nam secret, wyświetlała nam, że unauthorized access, że nie mamy do niego dostępu, tylko odwołamy się bezpośrednio do obiektu. Tak? I to jest właśnie ta podatność. W momencie, gdy przejdziemy do tej strony, mamy naszą flagę
kopiujemy, czyli uzyskaliśmy dostęp do pliku secret.txt, wklejamy i mamy wykonane zadanie. Tak wygląda, na tym polega podatność typu IDOR.